Przed Państwem, Szanowni Państwo, Marek Hucz i Jan Jankowski. Szybka sylwetka, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którzy stworzyli, chciałabym powiedzieć o kanale, o tym takim najbardziej profesjonalnym kanale na polskim YouTubie, oczywiście. Tym naszym? Oczywiście, tak. Porozmawiamy o nim. Porozmawiamy. Jasne. Ale myślę sobie, że warto powiedzieć, że tak naprawdę i stworzyliście markę, własną markę, która jest rozpoznawalna, która jest ważna. 816 000 subskrybentów samych się nie zrobi bez faktycznie fantastycznej treści. Co ważne, ich filmy zanotowały już 140 milionów wyświetleń i myślę sobie, że to bardzo mocno i myślę i wasi osoby, które was oglądają, bardzo mocno to wynika z takiej waszej wewnętrznej symbiozy i z waszej relacji. Często mówicie w wywiadach, że Darwin jest tak naprawdę dzieckiem tego miksu osobowości. Tak. I chciałabym teraz was zapytać o tą relację, o tę symbiozę, o to, jak to się stało, że no coś takiego fajnego stworzyliście i macie rzeszę fanów. Marku? Ja myślę, że my sami się często zastanawiamy, jak to się wydarzyło, bo to się chyba trochę wydarzyło przypadkiem. To znaczy my chcieliśmy robić, zaczęliśmy robić i... Stoły. A tutaj nagle pierwszy odcinek, nagle nie wiadomo skąd powstał, nie? No tak. Był hitem od razu. Tak. Mistrz Motyl. Nie był. Ty żyjesz w innej rzeczywistości, To prawda, człowieku. to prawda. Jestem Obudź się. z ziemi 286. Więc ja mam wrażenie, że tu się bardzo wiele rzeczy wydarzyło przypadkiem poprzez jakąś konsekwencję, że nam się po prostu dalej chciało i dalej nas to fascynowało i pociągało przede wszystkim. A ten miks, to jest miks tak naprawdę wszystkich ludzi, których z roku na rok jest coraz więcej dookoła. My gdzieś tam ciągle jesteśmy u sterów i wymyślamy, co tam dalej robić i jakie rzeczy jeszcze chcielibyśmy zrobić, ale tak naprawdę jakaś taka profesjonalizacja ekipy no nie mogłaby się obyć bez profesjonalnych członków tej ekipy. Więc tak. I myślę, że to jest ten moment, w którym... Nie, to jeszcze nie jest ten bo moment. chodzi o to, Ty co dalej mówiłeś, możesz zanim weszliśmy, że po tej mojej pierwszej wypowiedzi, że ty byś chciał zacząć mówić. I ja skończyłem tą pierwszą wypowiedź, więc daję ci teraz sygnał. Nie mam pojęcia, co mówiłeś, bo nie słuchałem. Coś o... Mamy kanał na YouTubie, Janek. Tak. I tam są takie filmy. Tak. I jak się czujesz, że Dobrze. udało się... Dzisiaj bardzo fajnie. No, ale tak. Myślę, że no, naprawdę. I aktorów też mamy bardzo fajnych. Scenografów fajnych mamy. Dziękuję. Dużo fajnych rzeczy. I to tylko dopowiem, że to by się też nie mogło obyć bez wszystkich ludzi, którzy to oglądają i którym się to z jakiegoś powodu nie wiadomo czemu podoba też, co jest bardzo miłe. Dziękujemy. Kropka. Dziękuję bardzo. Myślę, że chciałabym trochę nawiązać do tego, co powiedział Janek, że od razu... Na pewno? Na pewno, że od razu były wyświetlenia i od razu był hit. I my wiemy, że to kłamstwo. Że tak nie było. Tak, to prawda. Że tak nie było, ale to też, że wasze bycie, w ogóle myślę, że nie tylko na scenie YouTube'owej, bo przecież i macie za sobą współpracę z Netflixem i z TVN-em, jest jednak jakimś procesem. Prawda? Jest jakimś procesem i tak sobie myślę, że mimo tego, że i dzisiaj do tej rozmowy lekki chaos wprowadzacie, co przyjmuję z lękiem jako prowadząca. Natomiast myślę sobie, że też wasi aktorzy zdradzili na tam którymś panelu, że jest lekki chaos przy produkcji, że to jest napięcie, że to jest, że to się dzieje tu i teraz.
to jednak myślę sobie, że w kontekście tego, bo możemy oczywiście się z radością uśmiechać, ale myślę sobie, że musicie mieć takie momenty, kiedy stajecie i jakoś tam się definiujecie na nowo. I trochę was chcę ściągnąć na taką rozmowę o tym, że wy faktycznie no macie jakieś kroki milowe, które pewnie jesteście w stanie rozpoznać w swojej twórczości i że one was jednak ciągle ustawiają i wy musicie mieć tą taką poziom auto jednak refleksji. My chyba tak raz na jakiś czas dochodzimy do jakichś takich wniosków i może niekoniecznie faktycznie one są jakieś takie w najprzyjemniejszych okolicznościach, bo to kilka razy mieliśmy jakieś takie kryzysy, to znaczy co chcemy robić tak naprawdę, czy dalej kierujemy się tym, czym kierowaliśmy się na początku, to znaczy totalną wolnością i takim poczuciem bezkarności też i takiej właśnie radości tym wszystkim, czy nie wpadamy w jakieś tryby zobowiązań i oczekiwań względem widzów, jakiegoś takiego poczucia, że teraz ludzie czekają na kolejną premierę, my musimy po prostu regularnie co tydzień lub co 2 wypuścić odcinek i do takich wniosków, które nas zmusiły do takiej weryfikacji, doszliśmy już chyba do tych konkretnych, chyba 2 lata temu mam wrażenie to było, bo to już był kawał czasu, bo mam wrażenie chyba jak odpaliśmy Patronite'a, że wtedy po prostu nie dość, że byliśmy pod murem, jeżeli chodzi o finansowanie tych produkcji z własnej kieszeni, to też takim może pod murem kreacyjnym. I wtedy odpaliśmy Patronite'a i poczuliśmy znowu wiatr w żaglach i właśnie coś takiego, że teraz znowu możemy po prostu szaleć, możemy sobie eksperymentować, możemy robić głupoty, które często się nikomu nie spodobają, jak kurzy rap i inne rzeczy, które po prostu robimy z radości i nie dla wyświetleń tak naprawdę. Jak wiadomo, jesteśmy świadomi, że najbardziej popularna seria to Wielkie Konflikty. No, oczywiście, że tak. Ale gdybyśmy naprawdę chcieli, nie wiem, mieć już 2 miliony subskrybentów i po prostu jakieś nie wiadomo jakie deale, to pewnie robilibyśmy tylko konflikty. Ale od dawna czujemy, że konflikty powinny być dla widzów są ważne i dla nas też powinny być ważne. A dla nas są ważne wtedy, kiedy każdy konflikt jest po coś i faktycznie w nas żyje i chcemy go zrealizować. Nie jest po prostu jakimś zleceniem, nie jest Burger King versus McDonald's, tylko jest czymś dla nas konkretnym po prostu. Coś, co się narodziło i co domaga się po prostu realizacji. No, Marek? Ja myślę, że te takie momenty są co jakąś chwilę tak A naprawdę. te kroki milowe to... Te kroki milowe, no trochę jest chyba tak, że każdy odcinek jest jakimś takim krokiem milowym, to znaczy każdy może być i to jest chyba tylko i wyłącznie dlatego, że staramy się do nich podchodzić w taki, a nie inny sposób. To znaczy, tak jak Janek powiedział, żeby ten każdy odcinek dla nas coś znaczył i przy każdym gdzieś przesuwamy jakąś swoją granicę, gdzie wydaje mi się, że ostatnia granica taka na tym etapie do przesunięcia to będzie short Mistrza Motyla, nad którym już teraz zaczęliśmy pracę i zdjęcia pewnie, nie wiem, mam nadzieję, że już w marcu ruszą pierwsze zdjęcia. No I to będzie najdłuższy film? tak, wszystko na to wskazuje, że to będzie najdłuższy film i taki najbardziej, my przynajmniej chcemy, żeby był najbardziej filmowy i najbardziej takim troszkę filmem akcji, troszkę filmem rozrywkowym. Więc wydaje mi się, że te kamienie milowe są takie po prostu gdzieś tam naturalne w takim kontekście. Wiadomo, że z perspektywy lat te kamienie milowe bardziej się klarują jakoś, to znaczy, wiesz, jak możemy spojrzeć po prostu wstecz i zobaczyć, że kamieniem milowym na pewno był początek wielkich konfliktów, nie? No bo to było faktycznie coś, co zaczęło. Gdyby nie to Gonciarz by nas nie zaprosił do Zapytaj Beczkę, a potem Zapytaj Beczkę było dla nas naprawdę mocnym strzałem. I to tyle w takim razie. Nie, coś jeszcze na pewno jest. Masz jakiś krok milowy jeszcze? No wiesz co, Są jeszcze takie artystyczne dla nas, nie? Tak, ale są... Według nas coś się wydarzyło, zrobiliśmy odcinek, który naprawdę dla nas był jakiś wyjątkowy. Niekoniecznie dla widzów, a dla nas osiągnął jakiś poziom filmowości, właśnie może czegoś, ta współpraca z Netflixem przy okazji... Dobra, mogę nie mówić. Przy okazji Czarnego Lusterka to też było dla nas bardzo ważne. No. Myślę, że w ogóle Czarne Lusterko było też takim momentem, gdzie wy pokazaliście trochę inną twarz grupy filmowej Darwin.
Że... No tak chcieliśmy, tak. I mówiliśmy to już kilka razy, że Netflix tak naprawdę dał nam wolność. Powiedział, że możemy zrobić humorystyczny odcinek, jeżeli chcemy, że to może być po prostu troszeczkę bardziej z przymrużeniem oka to Czarne lustro, ale pomyśleliśmy, że rzeczywiście w tym wypadku, skoro mamy taki parasol ochronny tego Netflixa i konwencję, którą każdy widz zna, nie musimy tłumaczyć widzom, hej, to będzie poważne, nie oczekujcie śmiechu, tylko jak to jest w ramach promocji Czarnego lustra, to raczej każdy się spodziewa, co to może być. To pomyśleliśmy, że warto zaryzykować i zrobić coś na serio bardziej. No. Czymś, myślę, zupełnie innym i co na mnie osobiście, ale myślę, że na wielu, patrząc na oglądalność, na wielu widzów, na wielu widzach zrobiło wrażenie, to był jednak stand-up Jezusa, Miłujcie się. Też jest, też wydaje mi się, był też czymś innym, trochę czymś innym niż to, do czego swoich widzów przyzwyczailiście. Czy mam rację? No tak, na pewno. Ciężko nam się trochę o tym wypowiadać. Nie wiem, jakoś tak... Ten odcinek tak się rozniósł, i trochę nas to przerosło wszystko. Spodziewaliśmy się oczywiście, że mogą być bardzo negatywne opinie, jakieś głosy. Kiedy publikowaliśmy ten odcinek, bardzo się stresowaliśmy, ale nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, takiego szumu wokół tego odcinka. No coś tak, my to mówiliśmy też, coś się w nas po prostu jakoś przelało i pomyśleliśmy, że dobra, zajmijmy głos w tej sprawie. Czy nam się to udało, czy nie, to nie wiem, bo niektórzy mówią, że jesteśmy za bardzo po tej stronie, niektórzy mówią, że jesteśmy za bardzo po tej, a niektórzy mówią, że jesteśmy za bardzo po środku, więc nie wiem, gdzie jesteśmy w takim razie, nie wiem, jakie są nasze jedni poglądy. mówią tak, inni mówią inaczej, nie? Tak to jest. prawda, tak jest, tak, zazwyczaj tak jest. Tak jest. A jednocześnie to był taki moment, kiedy no jednak wasze opinie były widoczne i były, myślę, ważne i były potrzebne tak naprawdę też waszym widzom. Tak ja to odebrałam. To był jedyny film, który jak obejrzałam, to moja siostra tu siedząca od razu go dostała po prostu, przesłałam jej po prostu w sekundę, że to trzeba zobaczyć, bo to nie jest tylko taki śmiech, który rozbawia, tylko to jest faktycznie coś, co zmusza do refleksji. Także bardzo Państwa zachęcam. Pewnie Państwo widzieliście wszyscy. Taki odcinek stand-up jest. Bardzo śmieszny. Co jeszcze? Chciałam Was zapytać o taką rzecz. Też tutaj przez moment Marek o tym mówił, że moglibyście jakby tworzyć w nieskończoność, jakby trochę szyć na miarę tego, czego ludzie oczekują, a jednocześnie jesteście wierni historiom, które sami sobie opowiedzieliście na początku. To jest też, to myślę, że jest dla mnie niesamowite, że jakby, nie wiem, wymyśliliście historię Sławka i Rafała i myślę, że widzowie długo nie wiedzieli, że to jest jakoś skończone, tak? Że to nie jest, że to będzie się sklejało w całość. To myślę sobie, że mieliście w sobie taką odwagę na początku, myśląc dalekosiężnie, tak? Myśląc szeroko. Ja na pewno bym nie użył słowa odwaga, bo to nie wymagało od nas odwagi. Dla nas to było jakieś takie oczywiste po prostu. To jest... Zawsze nas to po prostu pociągało w różnych filmach, nie? Ja myślę, że też, żeby być całkowicie szczerym, trzeba dodać, że z wieloma historiami na kanale, które potem złożyły się w całość, to nie jest tak, że my tam na koniec studiów usiedliśmy i napisaliśmy wszystko i potem realizowaliśmy, tylko to gdzieś tam dojrzewało razem z nami, razem z kanałem, więc to nie jest też tak. Tak, że my to było. musimy wymyślać z wyprzedzeniem sporym, ale no tak, to nie jest tak, że to wszystko zostało wymyślone w 2013 roku. I teraz w 2020 w końcu dochodzimy do końca tych wszystkich rzeczy. Nie, no wiadomo, że tak jak Marek mówi, niektóre rzeczy powstają z biegiem, niektóre planujemy z dużym wyprzedzeniem i realizujemy po kolei, zamieniając chronologię i takie rzeczy, ale tak, ja sobie czasem myślę, że to może być dla kogoś, kto nie jest do końca jakby wkręcony w ten nasz świat, jakby nie zainwestował w to czasu, to może się wydawać troszeczkę śmieszne. Takie niepoważne, że chłopaki, to dalej jest YouTube, a wy po prostu podchodzicie do tego jak do takich
niesamowitych wątków postaci Słowackiej, Mickiewicz, przenoszenie w czasie i po prostu kradzieże dzieł. Ale ja mam wrażenie, no to jest właśnie ta frajda. Ja się tak cieszę, że właśnie tak do tego podchodzimy. I teraz kończę montaż Gwiezdnego Szeryfa 3. Jest coś w tym takiego fajnego, że kurczę, naprawdę udało nam się stworzyć na tym podwórku naszym, na tym kanale, takie właśnie historie, które się ciągną już latami i ciągle chcemy odkrywać ich nowe jakieś odsłony. Odkrywać odsłony. No ja też myślę, że w tym jest jakby dużo paliwa tak naprawdę, żeby to się w ogóle dalej wydarzało, bo my chyba jesteśmy trochę, i to jest dobre i niedobre, bo my troszkę jesteśmy więźniami własnych inspiracji, to znaczy jeżeli coś w nas umiera, to ciężko jest nam potem to truchło tak naprawdę jakby ciągnąć i pokazywać. W sensie po prostu wtedy rezygnujemy z jakiegoś projektu. I to jest z jednej strony dobre, bo kiedy wychodzi, to ukazujemy to naprawdę, na pewno wiemy, że to było coś, co chcieliśmy zrobić. Wierzymy w to. No. Wierzymy w to, a druga strona tego medalu jest taka, że po prostu czasami coś gdzieś tam po drodze umiera. No. A jednocześnie to jest niesamowite, że te historie dzieją się jakby w jednym waszym świecie i one gdzieś tam, no oczywiście jeżeli ktoś jest szaleńcem, który śledzi je wszystkie, no to widzi te nawiązania, prawda? No, a tych szaleńców macie no Mam nadzieję, że sporo. Całe grono. I myślę sobie, że jak już powiedziałam o tym waszym uniwersum darwinowskim i tym świecie, który no cudownie, myślę, narysowaliście, czy nakręciliście w zasadzie o waszym filmach, jednak mówi się, że to jest kino na YouTubie, tak, że to są takie fantastyczne momenty, ale też myślę sobie, że właśnie ci ludzie, którzy są wokół was, wielokrotnie dają wam taką parę do działania i ten moment, kiedy mówicie o Patronite, czy o tym, że to tak naprawdę, tak sobie myślałam, że to będzie też taki krok milowy, kiedy wam tak gdzieś tam coś nie idzie i nagle są ludzie, którzy jakby dają wam wiatr w żagle. No, ale dokładnie pasujący tutaj przykład to jest jak 2 lata temu to już było, Marek, czy to było 1,5 roku temu, nie wiem. Mieliśmy taki właśnie troszkę większy kryzys, załamkę, bo mieliśmy robić naprawdę duże projekty i byliśmy w to bardzo zaangażowani, prace były zaawansowane i nic z tego nie wyszło. I po prostu powiedzieliśmy sobie, że no to zawieszamy działalność na jakiś czas, wyjeżdżamy, zastanowimy się w ogóle, czy chcemy to dalej robić. I poczuliśmy, że uczciwie będzie zgłosić to właśnie naszym patronom, zakomunikować to im, po prostu powiedzieć, słuchajcie, no tu nie będzie przez miesiąc żadnych rzeczy, także no dziękujemy, że jesteście, ale musimy przemyśleć kilka spraw, bo się zawaliło. Wróciliśmy po miesiącu i się okazało, że w ciągu tego miesiąca patroni nagrali półgodzinny film z fabułą, zmontowany, zagrany, w którym wzięli udział patroni z całej Polski i każdy z tych zespołów nagrywał w swoim mieście i potem to zostało wspólnie zmontowane. Taki właśnie film, no, którego wydźwiękiem było ku pokrzepieniu naszych właśnie serc. I to było w ogóle, no faktycznie, to nas całkowicie zaskoczyło i wzruszyło. No tak. Jakby cała społeczność, która jest niesamowicie mocna, ale jakby więź, którą jakoś udało nam się zbudować z patronami i to, jak działa Trzeci Krąg, czyli ta grupa, na której my się porozumiewamy i też ilość zaufania i wsparcia, jakie mamy, jest w ogóle niesamowite. Ja o tym mówiłem już wiele razy, że my mieliśmy takie marzenie, jak zaczynaliśmy to robić i tak nam się właściwie wydawało, że w pewnym momencie prawdopodobnie gdzieś pojawi się jakaś firma, telewizja, milioner z Teksasu albo ktokolwiek. Kto po prostu jakby powie do it guys. With my money. With my money. Just do it. Just do it. I will pay. I tak naprawdę tym milionerem z Teksasu okazało się mnóstwo ludzi z Polski i ze świata też, którzy gdzieś tam są w różnych częściach,
którzy po prostu są naszą widownią i to jest coś, nie wiem, no chyba nie potrafię sobie wyobrazić większego komplementu, jaki może dostać twórca, no. Chyba nie ma takiego komplementu. Nie ma? Nie ma. No to pomyśl jeszcze może. Ja dam znać. Jednocześnie w sposób naturalny, wydaje mi się, wykształciliście podział w tym swoim duecie. Czy to przyszło wam też jakąś metodą prób i błędów? Kto odpowiada za montaż, kto pisze, kto reżyseruje, kto odpowiada za pracę kamery? Bo przecież bardzo dokładnie macie podzielone te odpowiedzialności między sobą. Czy to też jakoś tam próbujecie zmieniać? To teraz rzeczywiście to jest bardzo już jasno określone, a wcześniej to po prostu to się naturalnie jakoś tak wykształciło. No nie ma co ukrywać, te pierwsze odcinki naprawdę nie wymagały zbytniej inscenizacji, nie wymagały tej zbytniej pracy kamery. Ja pamiętam, że jak kręciliśmy Mistrza Motyla, to ja miałem w głowie rzeczywiście, to był szczyt moich możliwości, to znaczy przejścia między ujęciami. To, że jedno ujęcie kończy się szwękiem w prawo, to drugie musi się zacząć szwękiem z lewej, żeby wszystko się ładnie na rozmazaniu przecięło. I to były po prostu niesamowite plany. Wielkie budowle też to były po prostu 2 kontry, 1 szeroki i tyle. Ale jakoś tak się to zaczęło kształtować, nie wiem, po prostu z biegiem czasu. Jakoś to naturalnie wyszło. Proces pisania tekstów też ulegał zmianom. Ja pamiętam na początku, jak jeszcze mieszkaliśmy w akademiku na ostatnim roku i wymyślaliśmy wielkie budowle Mistrza Motyla, to one powstawały głównie przez wymyślanie improwizacje takie. Myśmy po prostu sobie improwizowali tych 2 bohaterów po prostu. I z każdej następnej improwizacji dotyczącej tego samego tematu po prostu coraz bardziej klarowała się jakaś taka pozbawiona niepotrzebnych chwastów wersja tekstu. Z wielkimi konfliktami było tak już, że chyba coś tam sobie improwizowaliśmy, ja to spisywałem, potem układaliśmy to w jakąś całość, potem było tak, że Marek pisał pierwszą wersję tekstu, tak jest zresztą do dzisiaj oczywiście, poza kilkoma wyjątkami, gdzie ja na przykład coś napisałem sam, a tak jest zazwyczaj, że Marek pisze pierwszą wersję tekstu, ja to później poprawiam, wysyłam Markowi, Marek mówi, świetne, to jest lepsze niż kiedy ja to napisałem i tak. No. Jak to wiesz, no produkcje teraz to już są naprawdę produkcje. Kiedyś to po prostu było, wiesz, pożyczenie kostiumów, Tak. peruki, a teraz to już to, co Marek jakby robi od strony takiej organizacyjnej, to w ogóle jest... No, ja myślę, że tutaj też dużo rzeczy się rodziło w bólach tak naprawdę, to znaczy im bardziej w stronę profesjonalizacji, tym bardziej trzeba się było więcej rzeczy nauczyć, jeszcze jak już doszła do tego wszystkiego firma i i pojawiła się też jakaś strona biznesowa, no to tak coraz więcej nowych po prostu obowiązków dochodziło, ale myślę, że tak samo było zarówno z twoim montażem, reżyserią i ze wszystkimi rzeczami, które tak naprawdę wymagały coraz większej ilości jakiegoś tam zaplecza myślowego i koncentracji. Też w momencie, w którym w naszym otoczeniu pojawił się Karol, to już nawet nie wiem, ile to już lat temu było, to Może tak z naprawdę, 5 już tak, będzie. no to Karol też jakby otworzył zupełnie nowy etap jakby działań technicznych tak naprawdę, więc Jakość też obrazka, jakość bo obrazka, kamery miał, tak. wiedział jakich obiektywów użyć, no po prostu był operatorem. Oświetlenie na planie, tak. Plus tak. cała kwestia magazynowania plików, o czym my nigdy nie myśleliśmy, więc my tak naprawdę tak od kompletnie takiej podwórkowej strony uczymy się tej produkcji filmowej, no i tak coraz tam więcej umiemy, może się kiedyś nauczymy. Zobaczymy. Myślę sobie, że zrobiła na mnie wrażenie też taka informacja, którą gdzieś tam wyczytałam, że nie wszystkie rzeczy upubliczniacie, że macie nagrane rzeczy, które, nie wiem, mają słabą jakość dźwięku i w związku z tym uznaliście, że nie będziecie, wrzucacie właśnie jakąś tam rzecz dla tego swojego zamkniętego kręgu ludzi blisko was.
ale jednak macie takie jakąś bardzo taką dbałość o jakość tego, co robicie. Tak. Może nawet troszeczkę jakąś niedorzeczną, bo sobie czasem myślę, że już można było machnąć ręką na coś na przykład, ale rzeczywiście, kiedy jesteśmy tu i teraz, to nie potrafimy tego tak ocenić. Po prostu i rzeczywiście to musi mieć standardy takie, które nas zadowolą. A te odcinki, o których mówisz, to są odcinki sprzed już kilku lat. Faktycznie jeszcze na starym kanale, jak robiliśmy Wielkie Budowle, to nagraliśmy pierwszą serię Wielkich Budowli, one są na kanale, i drugą serię Wielkich Budowli, i żadna z nich nie jest na kanale. I to była Atlantyda, Eldorado, Warszawa i Mur chiński. Mur Chiński. Tak, Mur Chiński. I nic z tego nie ujrzało światła dziennego. Mur Chiński jest na trzecim kręgu, no bo tam rzeczywiście nie zadziałało nic. Coś nam się nie udało. Jest takie słowo, jakie to było? Słabe. Było Tak, słabe. to jest słabe. Tak, a na przykład z nowych rzeczy, takich nowszych powiedzmy, to i tak już ma kilka lat, to kiedyś nagraliśmy odcinek Wielkich Konfliktów Śmierć versus Ateiści i on nie wyszedł. On był nagrany na polu kukurydzy? Golfowym. Na polu golfowym, nie miałem tego słowa, na polu golfowym i tam był dźwięk po prostu tragiczny. Coś się też mi nie udało niestety w inscenizacji, w pracy kamery, coś było do kitu. Ale pomysł w nas dalej siedział, tkwił i po roku nagraliśmy... I po roku nagraliśmy drugą wersję. Troszeczkę zmieniliśmy tekst i nagraliśmy to jeszcze raz w innej lokacji po prostu. Więc no, takie życie właśnie chłoszczy. Ale to dzięki tak naprawdę to są super rzeczy, na które pewnie wiele osób by sobie nie mogło pozwolić, w sensie jakieś duże studio produkcyjne, które wydaje duże pieniądze na duże filmy. No my po prostu mogliśmy sobie na to pozwolić, to znaczy ta nasza wolność, o którą tak cały czas walczymy, nam po prostu na to pozwoliła. Bo gdyby to były odcinki sponsorowane i sponsor by bardzo na przykład chciał, żeby to wyszło, no to Albo bardzo by chciał pieniądze z powrotem. Albo bardzo by chciał pieniądze, to pewnie byśmy oddali pieniądze. Pewnie tak by było. No. To myślę, że... Sprzedalibyśmy ten odcinek. Myślę, że to jest ta właśnie autentyczność i wiara w to, że mimo, że czasem trochę na przekór trendom, to idziecie swoją drogą, wybieracie, jakby wierzycie w to, że warto jednak wierzyć w swój świat i jakościowo dobre rzeczy. To myślę, że tak naprawdę to jest, z tego płynie i ta oglądalność i to, że ludzie są przy was. Czego mam wam życzyć? Oprócz tego, że oczywiście serial na Netflixie, czego tam jeszcze? Jakiegoś kinowego? Jakiegoś serialu. Tak. Zdrowia, szczęścia. Żeby ten mistrz motyl nam wyszedł. Tak. Bo my go zrealizujemy, tylko ja bym chciał, żeby on był naprawdę dobry. Nie? Będziemy starać się z całych sił, żeby był jak najlepszy, ale to jest duży projekt, więc ja po prostu... No właśnie, z tym mistrzem motylem też jest jedna z takich sytuacji, gdzie my sami tak się zastanawiamy, bo kilka już padło takich pytań, bo to jest tak, jakby gdzieś tam kończący pewien etap dla nas projekt, największy tak naprawdę i najdroższy, bo budżet szacujemy na 150 000. I kilka osób się nas już pytało, a kto na ten film czeka? W sensie, dla ilu osób mistrz motyl... No, dobra, ja już nic nie gadam. dobra, akurat. A kto to jest? Że dla ilu osób ten mistrz motyl tak naprawdę znaczy tyle, co Wielkie Konflikty na przykład. To znaczy, na ile to się przełoży na te wyświetlenia, bo ten film nie zarobi de facto. Jakby nie puścimy go do kin, te pieniądze się nie zwrócą. To jest czysty znowu po prostu YouTube. Marzenie. Ale mamy coś takiego, że scenariusz powstał, to jest naprawdę coś fajnego w tym, żeby to zrealizować, plus domknąć tę klamrę. I wbrew temu wszystkiemu, gdzie moglibyśmy wziąć te pieniądze i zrobić Wielkie Konflikty The Movie i iść z tym do kina, co nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, bo nie wyobrażam sobie 1,5 godziny, gdzie ludzie na siebie krzyczą. Ale tak, no więc to tego byśmy na pewno prosili, żeby nam życzyć i zdrowia. Tak.
I miłości, bo ona jest ważna. No to już 3 rzeczy są, nie? No, ale może jeszcze coś dorzucimy. Tak. To oczywiście tego wam życzę. Janek w jednym z wywiadzie powiedział, że nawet jak Mistrza Motyla chyba podpiszecie Sławek i Rafał, to i tak nie będzie miał takich wyświetleń, prawda? Że to się i tak wam nie... No, tak, bo powiedziałem, że to jest tak. No. Że to i tak nie przyniesie takiej... ale wierzymy, będziemy oglądać i bardzo, bardzo, bardzo czekamy na wasze kolejne projekty. Mimo że gdzieś tam po cichu mówicie, że powoli schodzicie z YouTube'a i szukacie innych przestrzeni, to trzymamy bardzo mocno za was kciuki. Dziękujemy bardzo. pięknie wszystkim i bardzo dziękujemy.